Miliarderzy nienawidzą tego jednego miejsca. Dlaczego? Bo w Szwecji właśnie ogłoszono, że twoje pieniądze nie mają żadnego znaczenia. Możesz mieć okrągłe zero na koncie, a i tak dostać na wyłączność prywatną wyspę, darmowe przeloty i roczny zapas najczystszego na planecie powietrza. Szwedzi właśnie wywrócili stolik turystyki do góry nogami, podczas gdy reszta świata buduje mury, kurorty, grodzi plaże. Oni dają ci dyplom opiekuna dziczy i mówią: masz, pilnuj tego. To nie jest clickbait ani błąd w symulacji. To oficjalna kampania państwowa, która właśnie wstrząsnęła rynkiem. Zostań ze mną, bo w ciągu kilku najbliższych minut rozbijemy te akcje na czynniki pierwsze. Pokażę wam twarde dane, których nie znajdziecie w krótkich newsach. Wyjaśnię szwedzkie prawo, które pozwala ci zająć dowolną skałę na Bałtyku i zdradzę, jak przejąć kawałek Skandynawii, nie wydając ani złotówki. Zaczynamy! Dobra, zejdźmy na ziemię, zanim spakujesz plecak. Co to za wyspy? Media w Polsce od RMF-u po ogólnopolskie portale krzyczały: wyspa może być twoja. Ale nikt nie wspomniał o druku małymi literami. Sprawdziłem u źródła w Sztokholmie. Organizacja Visit Sweden we współpracy ze Statens Fastighetsverk, czyli Państwowym Zarządem Nieruchomości, wyselekcjonowała 5 lokalizacji. To nie są Karaiby. Zapomnij o palmach i drinkach z palemką. To surowe, granitowe bastiony wolności rozrzucone od archipelagu sztokholmskiego aż po Zatokę Botnicką. Dlaczego miliarderzy są wściekli? Bo oficjalny regulamin konkursu zawierał jeden z najbardziej bezczelnych i genialnych zapisów, jakie widziałem. Zakaz dla miliarderów. Szwedzi wprost zakomunikowali, że ich natura nie jest na sprzedaż za żadne pieniądze świata. Jest dostępna dla każdego, kto ma w sobie dość pasji, by tam dotrzeć o własnych siłach. Bo tu pojawia się pierwszy haczyk. Nagroda to nie tylko tytuł opiekuna. To voucher na 20 000 koron na loty i logistykę. Ale kiedy już wylądujesz w Szwecji, nikt nie podstawi ci helikoptera. Musisz sam wynająć kajak, załadować na niego namiot i wiosłować przez kilka godzin, walcząc z wiatrem i falami Bałtyku. To jest ten szwedzki filtr. Natura jest darmowa, ale musisz na nią zapracować. Teraz słuchaj uważnie, bo to najważniejszy moment tego filmu. Nawet jeśli spóźniłeś się na konkurs, który zakończył się 17 kwietnia, nic nie straciłeś. Dlaczego? Bo Szwecja ma coś, czego nie ma prawie żaden inny kraj na świecie. Allemansraten. Prawo powszechnego dostępu. To jest wpisane w ich konstytucję. W większości krajów, gdy wyjedziesz na prywatną wyspę, kończysz z mandatem albo przed lufą strzelby farmera. W Szwecji możesz tam legalnie przybić do brzegu, rozbić namiot i spędzić noc na dowolnej, niezagospodarowanej wyspie, nawet jeśli należy ona do najbogatszego Szweda. To prawo mówi: natura należy do wszystkich. Możesz zbierać jagody, grzyby, możesz pić wodę z jeziora i możesz spać pod gwiazdami. Jest tylko jedna żelazna zasada: intestura, inteforstura. Nie przeszkadzać, nie niszczyć. Zrozum to, konkurs na opiekuna wyspy to była genialna kampania PR-owa, która miała przypomnieć światu o tym prawie. Każdy z nas w tej chwili może pojechać do Szwecji i mieć własną wyspę na weekend. Różnica polega na tym, że zwycięzcy konkursu dostali na to oficjalny papier i zwrot kosztów przelotu. Ale ty masz prawo konstytucyjne. W kolejnej części pokażę ci, jak znaleźć tę wyspę na mapach satelitarnych, żeby nie trafiać na czyjeś podwórko, i jak przeżyć tam 72 godziny, które, jak twierdzą szwedzcy naukowcy, dosłownie zrestartują twój mózg. Przejdźmy do konkretów. Skąd Szwedzi wiedzą, że to działa? Bo przebadali to na ludziach. Jeśli słyszałeś o domkach za ciszę, to musisz poznać historię z wyspy Henriksholm. Naukowcy z Karolinska Instytutet to ci sami ludzie, którzy przyznają Nobla z medycyny, zrobili eksperyment. Wzięli grupę ludzi z najbardziej stresującymi zawodami na świecie. Policjantów, chirurgów, dziennikarzy newsowych. Zamknęli ich w szklanych domkach na 72 godziny.
Żadnych telefonów, żadnych zegarków, zero kontaktu ze światem. Tylko widok na jezioro i las przez szklane ściany. Wynik? Poziom kortyzolu, hormonu stresu, spadł u nich o 70% w 3 doby. Tętno spowolniło, a ciśnienie wróciło do normy bez żadnych leków. To jest to, co Szwedzi nazywają natura na receptę. I teraz najważniejsza informacja dla Ciebie. Te domki, zwane 72-godzinnymi kabinami, stoją tam do dziś. Choć komercyjnie kosztują sporo, region West Sweden regularnie ogłasza nabory dla testerów spokoju. Szukają ludzi z całego świata, którzy upiszą swoje doświadczenia. Nie musisz być influencerem z milionami zasięgów. Możesz mieć ciekawą historię i udowodnić, że twoje życie to jeden wielki stres, który tylko szwedzka głusza może wyleczyć. Warto monitorować stronę westsverige.com oraz portal Visit Sweden. To tam pod hasłami Nature Residency kryją się oferty, których nie znajdziesz na booking.com. To są ukryte furtki do darmowego pobytu w miejscach, które wyglądają jak plan filmu science fiction. Dobra, powiesz, fajnie, ale co jeśli ja nie chcę czekać na losowanie w konkursie? Tutaj wychodzi logistyka, o której media milczą. Szwecja ma system Kronoholmar. To są wyspy państwowe zarządzane przez instytucję SFV. Wiele z tych wysp ma na swoim terenie stare chaty strażników, latarników lub rybaków. I teraz uważaj, te chaty są do wynajęcia za ułamek ceny hotelu w Warszawie czy Krakowie. Mówimy tu o kwotach rzędu 200-400 koron za dobę. Za co? Za całą wyspę dla siebie. Gdzie ich szukać? Twoim najlepszym przyjacielem jest tu portal STV. Link podam Wam w opisie. To stowarzyszenie turystyczne, które posiada sieć schronisk i chatek w najbardziej odizolowanych miejscach kraju. Ale uwaga, to nie jest propozycja dla każdego. To jest oferta dla twardzieli. Często w tych chatach nie ma prądu, więc używasz lamp naftowych i świec. Nie ma bieżącej wody, więc musisz przynieść ją ze studni lub przefiltrować z jeziora. Toaletę tu stanowi utedas, drewniana sławojka za domem. Dla większości ludzi to brzmi jak koszmar. Dla Szwedów i dla tych, którzy szukają prawdziwej wolności, to jest najwyższa forma luksusu. Bo kiedy odcinasz media, zaczynasz słyszeć własne myśli. To jest ten moment, w którym posiadanie wyspy przestaje być tylko hałasem z Instagrama, a staje się realną zmianą w twojej głowie. Dlaczego Szwecja robi to wszystko właśnie teraz? Dlaczego promują Cool Coalition? Bo świat się nagrzewa. Kiedy na południu Europy termometry pokazują 45 stopni, a turyści mdleją pod Akropolem, Szwecja oferuje przyjemne 22-25 stopni, krystaliczną wodę i brak tłumów. Ale Szwedzi są sprytni. Wiedzą, że masowa turystyka niszczy to, co najcenniejsze. Dlatego zamiast budować hotele na 1000 pokoi, wolą wysłać jedną osobę na bezludną wyspę i zrobić o tym film, który obejrzą miliony. To jest turystyka selektywna. Jaka jest więc Twoja strategia na ten rok? Po pierwsze, sprawdzaj wyniki konkursu Your Swedish Island w czerwcu. Często po ogłoszeniu zwycięzców sponsorzy tacy jak linie lotnicze czy producenci sprzętu outdoorowego odpalają nagrody pocieszenia dla osób, które brały udział w akcji. Po drugie, szukaj haseł Workation in Sweden. Coraz więcej gmin na północy, jak Skellefteå czy Luleå, oferuje darmowe biura i wsparcie w zakwaterowaniu dla cyfrowych nomadów, którzy chcą tam spędzić miesiąc lub 2. Po trzecie, nie czekaj na darmowe loty. Kup bilet do Sztokholmu lub Malmo, wypożycz kajak za 300 koron i skorzystaj z Allemansraten. To prawo jest tu Twoją gwarancją, że każda wyspa na horyzoncie może być Twoim domem na jedną noc. Za darmo, legalnie i z najpiękniejszym widokiem świata. Szwecja pokazała jedno: prywatność i cisza to nowe złoto. I co najpiękniejsze, to złoto leży na ziemi, a raczej na granicie. I czeka, aż po nie sięgniesz.
Nie potrzebujesz miliardów na koncie, potrzebujesz tylko odwagi, żeby wyłączyć telefon i odbić od brzegu. Dzięki, że dotrwałeś do końca tej podróży. Jeśli ten materiał otworzył Ci oczy na to, jak realnie podróżować inaczej, zostaw suba i napisz w komentarzu "płynę". Zobaczymy, ilu stu z nas spotka się na szwedzkich szkierach. Cześć!